Bardzo cenił go święty Klemens, widział w nim swojego następcę. Na krótko przed swoją śmiercią święty Klemens zgromadził wokół siebie przyszłych kandydatów do zgromadzenia i rzekł do nich: pocieszajcie się, moje dzieci, macie teraz nauczyciela tak niedoskonałego, lecz kiedy nasze sprawy się ułożą, przyślę wam wielkiego Francuza, który nauczy się was modlić. Jeżeli za jego przykładem nie staniecie się świętymi, to nigdy się nimi nie staniecie. Mogłoby wydawać się, że zamknięcie placówki Benonitów, trudności w Wiedniu oraz śmierć świętego Klemensa na dobre przekreśliły dalsze losy redemptorystów z północnej części Alp. Nic bardziej mylnego. Tym, który niewątpliwie przyczynił się do rozwoju zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, był niezwykły zakonnik, redemptorysta, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Bardzo cenił go święty Klemens, widział w nim swojego następcę. Na krótko przed swoją śmiercią święty Klemens zgromadził wokół siebie przyszłych kandydatów do zgromadzenia i rzekł do nich: pocieszajcie się, moje dzieci, macie teraz nauczyciela tak niedoskonałego, lecz kiedy nasze sprawy się ułożą, przyślę wam wielkiego Francuza, który nauczy się was modlić. Jeżeli za jego przykładem nie staniecie się świętymi, to nigdy się nimi nie staniecie. Kim był ten wielki Francuz, o którym pisał święty Klemens Hofbauer? To ojciec Józef Passerat, obecnie czcigodny sługa Boży. Niektórzy nazywali go wielkim modlącym się, jednak nie był to człowiek, który tylko kontemplował Boga, lecz był to człowiek, który modlitwę potrafi przełożyć w czyn. To właśnie jemu redemptoryści zawdzięczają swój dynamiczny rozwój w pierwszej połowie XIX wieku. To właśnie wtedy powstawały liczne placówki w Austrii, Szwajcarii, Bawarii, Belgii, Francji, Rumunii czy Stanach Zjednoczonych. Poznajmy historię tego niezwykłego zakonnika, redemptorysty, ojca Józefa Passerata. Urodził się 30 kwietnia 1772 roku w Joinville we Francji. O dzieciństwie Józefa wiemy niewiele. Mówiono, że od wczesnych lat wyrażał chęć zostania kapłanem. Swoją edukację młody Józef rozpoczął w opactwie świętego Urbana, gdzie benedyktyni prowadzili szkołę dla młodzieży. Mając już lat 16, wstąpił do niższego seminarium prowadzonego przez lazarystów. Po ukończeniu edukacji podstawowej Józef chciał kontynuować naukę w seminarium w Paryżu. Niestety, rewolucja francuska, która wybuchła w 1789 roku, przekreśliła jego plany. Seminaria duchowne zamknięto, a księży zmuszono do złożenia przysięgi na cywilną konstytucję kleru, tym samym zrywając jedność ze stolicą apostolską. Dla Kościoła we Francji rozpoczął się czas prześladowań i męczeństwa. Pragnienie zostania kapłanem u młodego Józefa Passerata było bardzo mocne. Nie mógł on jednak zgodzić się na zaistniałą sytuację rewolucji. Szukał więc kapłana, który mógłby go przygotować do kapłaństwa poprzez naukę filozofii i teologii. Zależało mu jednak na tym, aby ów człowiek był wierny stolicy apostolskiej, by ów człowiek nie złożył przysięgi na konstytucję. Tym światełkiem nadziei okazał się młody kapłan z rodzinnego Joinville, który zgodził się nauczać młodego Passerata. Niestety w 1792 roku Francja wypowiedziała wojnę Austrii.
Kraje europejskie nie zgadzały się na poglądy rewolucjonistów francuskich. Francja ogłosiła mobilizację armii. Józef Passerat został wcielony do wojska. Po raz kolejny jego marzenie o kapłaństwie odsunęło się w czasie. Przydzielono go do wojskowej orkiestry. Dzięki jego wysokiemu wzrostowi bardzo szybko zwrócił uwagę dowódców, którzy mianowali go głównym kwatermistrzem, odpowiedzialny za organizację postojów armii. Józef Passerat czuł wewnętrznie, że to nie jest jego miejsce, że to nie jest miejsce, do którego wzywa go Bóg. Dlatego podczas organizacji jednego z postojów armii w Bicz w Lotarynki uciekł z armii. Józef Passerat mógł na nowo kontynuować swoją drogę do kapłaństwa. Musiał to jednak czynić bardzo ostrożnie i w ukryciu. Pamiętajmy o tym, że był dezerterem. Postanowił udać się do Belgii, gdzie mówiono po francusku. Tam chciał ukończyć studia i przyjąć święcenie kapłańskie. Te plany bardzo szybko jednak legły w gruzach, ponieważ napotkał tam oddziały francuskie. Z obawy przed tym, aby z powrotem nie zostać wcielonym do wojska, ucieka w inne miejsce, do Lutysz, jednak i tam nie może pozostać. Jedynym kierunkiem, jedynym miejscem, gdzie może się udać, są Niemcy. Nie znał jednak ani języka, ani panujących tam obyczajów. Pragnienie kapłaństwa okazało się jednak silniejsze. Ostatecznie wstępuje do seminarium w Trewirze. Jednak i to miejsce okazało się dla niego nieodpowiednie. Tym razem nie przez wojska francuskie, ale przez heretyckie poglądy profesorów, którzy głosili naukę Febroniusza. To skłoniło Józefa Passerata do opuszczenia seminaryjnych murów. Józef Passerat dowiedział się, że w niedalekim Augsburgu są jeszcze prawowierni profesorowie, byli eks-jezuici, którzy nauczają zdrowej katolickiej nauki. To miejsce okazało się zbawienne. Był tam przez 2 lata. Jego pobyt zakończył się przyjęciem niższych święceń. Prawdopodobnie właśnie tam po raz pierwszy spotkał się z nauką świętego Alfonsa Liguoriego, założyciela redemptorystów. W tym czasie założono seminarium dla emigrujących francuskich seminarzystów w Würzburgu. Był tam jednak tylko kilka miesięcy. Nie wiemy, w jaki sposób dowiedział się o działalności świętego Klemensa Hofbauera w Warszawie. Czy mieli wpływ na to eks-jezuici z Augsburga, czy jego pobyt w seminarium w Würzburgu? Tego nie wiemy. Jedno jest pewne, że z początkiem 1796 roku wraz z 3 francuskimi seminarzystami zapukał on do furty klasztornej warszawskich redemptorystów. Wówczas ich przełożonym był sam święty Klemens. Redemptoryści ochoczo przyjęli francuskich kandydatów. Wówczas w Warszawie było wielu emigrantów z Francji, którym przyszli kapłani mogliby posługiwać. W ten sposób Józef Passerat wstąpił do zgromadzenia redemptorystów. Bardzo szybko, po 6-miesięcznym nowicjacie, 3 naszych francuskich współbraci złożyło swoje śluby zakonne. Było to 13 listopada 1796 roku. Bardzo szybko, bo już 15 kwietnia spełniło się marzenie Józefa Passerata. Został wyświęcony na kapłana. Bardzo szybko wziął się do pracy. Już rok po święceniach kapłańskich został on magistrem nowicjuszy, a więc osobą odpowiedzialną za formowanie kandydatów do zgromadzenia. Uczył też młodych seminarzystów, między innymi teologii moralnej czy teologii dogmatycznej. Z powodu trudności językowych bardzo słabo mówił po polsku i po niemiecku, nie głosił zbyt wielu kazań. Był jednak bardzo cenionym spowiednikiem. Święty Klemens Maria Hofbauer bardzo zabiegał o rozwój i przyszłość zgromadzenia w Europie. Stąd też podjął wiele prób założenia nowych domów zakonnych na terenie dzisiejszych Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W 1802 roku udało się założyć nową placówkę redemptorystów na górze Tabor w Jeszteten. Przełożonym wspólnoty został ojciec Józef Passerat. Mimo trudnych warunków mieszkaniowych, żyjąc niemalże w nędzy, ojciec Józef
wraz z współbraćmi rozpoczął pracę duszpasterską. Redemptoryści objęli opieką duszpasterską kościół pielgrzymkowy w Tribergu. Niestety gorliwa praca redemptorystów oraz wielkie zaufanie, którym darzyli ich wierni, nie podobała się ówczesnym władzom. Byli nazywani religijnymi fanatykami, a ich sytuacja była niepewna. Wyrzuceni z Tribergu, redemptoryści wraz z ojcem Paseratem udali się do Babenhausen. Mimo wielu trudności, nędznego życia, zakonnicy nie zniechęcali się, lecz ufali Bogu. Szczególnym świadectwem dotyczącym pracy świętego Klemensa i ojca Paserata są słowa proboszcza z Weinried. Dajcie mi 4 Hofbauerów na ambonę i 4 paseratów do konfesjonału, a ja nawrócę całe królestwa. To świadectwo bardzo dobrze charakteryzuje redemptorystów tamtych czasów. Gorliwi i ciągle obecni wśród ludzi. Okres od 1807 do 1820 to czas w życiu ojca Józefa Paserata, który charakteryzował się ciągłym niepokojem o swoich współbraci i założone placówki. Redemptoryści byli przeganiani z kąta w kąt. Udało się im założyć placówkę w Chur oraz w Wisp w Szwajcarii, jednak i te miejsca musieli opuścić. Ich gorliwa praca oraz wielkie zaufanie, którym darzyli ich ludzie, były solą w oku dla oświeceniowych prądów, dla których religia była nikomu niepotrzebnym zabobonem. Mimo tych trudności ojciec Józef Paserat ciągle ufał Bogu i szukał nowego miejsca, gdzie mógłby założyć wspólnotę. Redemptoryści znaleźli dach nad głową we Fryburgu. Niestety w samym klasztorze mogli zamieszkać tylko seminarzyści. Ojcowie zostali rozproszeni po okolicznych miejscowościach, gdzie podjęli pracę jako proboszczowie czy wikarzy. Józef Paserat został proboszczem w niewielkiej miejscowości około 15 km od Fryburga. Mimo rozproszenia bardzo zabiegał o formację swoich współbraci. Gromadził ich wokół siebie na modlitwę, organizował dla nich konferencje estetyczne, bardzo skrupulatnie rozliczał ich z zachowania ślubów, zwłaszcza ślubu ubóstwa. Wzbudzał wielkie zaufanie i uznanie wśród miejscowego duchowieństwa. Nuncjusz promował go nawet na biskupa. Jednak tym planom sprzeciwił się sam święty Klemens, mówiąc: nie można dzieciom odbierać ich matki. Rok 1818 okazał się dla redemptorystów bardzo pomyślny. Dzięki życzliwości miejscowego biskupa oraz lokalnych władz, redemptoryści mogli założyć dom zakonny w pustelni Walsand. Od tej pory ojciec Józef Paserat wraz ze swoimi współbraćmi w końcu mógł prowadzić regularne życie zakonne. Początkowo to miejsce przypominało istną ruinę, lecz dzięki staraniom redemptorystów oraz opiece świętego Józefa mury odzyskały swój dawny blask. Ojciec Józef Paserat zawierzył swoje życie Bożej opatrzności i rzeczywiście nigdy się na niej nie zawiódł. 1820 rok przyniósł ojcu Paseratowi wielką radość. Udało się otworzyć nową placówkę w Bischenbergu, ale też i wielki smutek. 15 marca zmarł bowiem święty Klemens Maria Hofbauer. Dotychczas to właśnie on pełnił urząd wikariusza generalnego poza Alpami. Mimo że jego śmierć była powodem do smutku, to jednak bardzo szybko przerodziła się ona w radość. Bowiem miesiąc później redemptoryści zostali zatwierdzeni w Wiedniu. Powierzono im wtedy opiekę duszpasterską w kościele Maria am Gestade, gdzie pracują do dziś i gdzie spoczywają doczesne szczątki świętego Klemensa, apostoła Warszawy i Wiednia. Urząd wikariusza generalnego po śmierci świętego Klemensa nadal pozostawał nieobsadzony. W jego miejsce wybrano ojca Józefa Paserata. Przybył on do Wiednia początkiem października 1820 roku, aby podjąć nowe obowiązki.
Wiedeń był całkowicie innym miejscem niż pustelnia w Walsant. Mimo że ojciec Józef Paserat słabo znał kulturę i historię tego miasta, bardzo ochoczo podjął obowiązki wikariusza generalnego. Wielką radością dla niego było fakt, gdy przybył do Wiednia, spotkał grupę 20 nowicjuszy, w większości uczniów świętego Klemensa, którzy pragnęli zostać gorliwymi redemptorystami, tak jak ich święty nauczyciel. Widząc potencjał młodych redemptorystów oraz ciągły napływ nowych kandydatów do zgromadzenia, ojciec Paserat poczynił kroki, aby utworzyć własne seminarium duchowne, które przekazywałoby zdrową naukę katolicką. Ówczesne uniwersytety, włączając to fakultety z teologii, głosiły oświeceniowe poglądy stojące w sprzeczności z nauką katolicką. Na miejsce wyższej szkoły teologicznej ojciec Paserat wybrał pofranciszkański klasztor w Mautern. Uczelnia ta funkcjonowała w latach 1827-1968 i to właśnie z tego miejsca wychodziły pokolenia redemptorystów głoszących obfite odkupienie w wielu krajach Europy i świata. Wiedeński okres życia ojca Paserata nie należał jednak do najłatwiejszych. Wielu jego współbraci przewyższało go talentami, kulturą czy wykształceniem. Od wielu z nich doznawał odrzucenia i niezrozumienia, szczególnie przez jego kontemplacyjną naturę. Urząd wikariusza generalnego ojciec Paserat pełnił jednak z wielkim męstwem i zaangażowaniem. Był on wielkim krzewicielem Zgromadzenia Redemptorystów. Za jego rządów założono łącznie 40 klasztorów. Redemptoryści udali się do Portugalii, Belgii i Bułgarii. W 1832 roku przekroczyli Atlantyk, a 4 lata później założyli swoją pierwszą placówkę w Stanach Zjednoczonych. Dzięki staraniu gorliwego wikariusza powstały także domy zakonne w Bawarii, Anglii i Irlandii. Jego staraniem powstało także wiele klasztorów sióstr redemptorystek. Stolica Apostolska, widząc dynamiczny rozwój zgromadzenia, nakazała podzielić go na prowincje, aby jeszcze owocniej mogło pełnić swoją misję. Niestety w 1848 roku w Austrii wybuchła rewolucja. 6 kwietnia redemptoryści zostali wyrzuceni z Maria am Gestade. Podobny los spotkał inne zgromadzenia zakonne. Ojciec Józef Paserat wraz z jednym współbratem udał się do Belgii. Jego siły słabły. Nie chciał jednak zakończyć swojej pracy duszpasterskiej. Podjął się opieki duchowej sióstr redemptorystek w Brugi, w klasztorze, który sam założył. Jednak z czasem, gdy jego siły słabły, poprosił swoich współbraci, aby wyznaczyli mu dom, w którym mógłby dokonać żywota. Ostatnie 10 lat swojego życia ojciec Paserat spędził we wspólnocie w Tournai. Jak sam opisywał ten okres swojego życia, był to dla niego prawdziwy czyściec. Nie mógł on ani chodzić, ani odprawiać mszy świętej. Zmarł otoczony gronem swoich współbraci 30 października 1858 roku. Jego doczesne szczątki spoczywają w kościele redemptorystów w Bitzenbergu. Jego proces beatyfikacyjny jest w toku. To krótkie przedstawienie biografii naszego współbrata i Zgromadzenia Redemptorystów jest tylko wierzchołkiem góry w bogatej historii jego życia. Jakim był człowiekiem? Był człowiekiem modlitwy i czynu. Był człowiekiem nieustannie zanurzonym w Bogu. Był oddanym spowiednikiem, rekolekcjonistą i przełożonym. Wiele osób pod wpływem głoszonych przez niego rekolekcji i kazań zmieniało swoje życie na lepsze. Mimo różnych krążących na jego temat opinii, jedno jest pewne. Wiele jako Zgromadzenie Redemptorystów mu zawdzięczamy. Nie pozwólmy nigdy zapomnieć o tym świątobliwym zakonniku, ojcu Józefie Paseracie. Niech ten materiał pomoże nam jeszcze bardziej poznać historię jego życia i historię Zgromadzenia Redemptorystów, które tak bardzo kochał. Czcigodny sługo Boży, ojcze Józefie Paseracie, przyczyń się za nami.